Znajdujemy się w samym centrum Żoliborza na Powązkowskiej 44, gdzie mieści się nasza placówka Jutro Medical. Już przy samym wejściu czeka nas pomiar temperatury. Znajdujemy się obecnie w punkcie, który przypomina nam, że na teren placówki powinniśmy wejść w maseczce ochronnej po to, żeby chronić siebie i swoich bliskich. Udajemy się właśnie do rejestracji. Każde z naszych pomieszczeń przystosowane jest dla osób, dla pacjentów z problemami z poruszaniem się, dla osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle ważne, aby w przychodni takie dostosowanie było. Dotyczy to również nie tylko pacjentów niepełnosprawnych, ale również osób, które mają świeże urazy, mają założone opatrunki gipsowe. Jest to niezwykle niezbędne w udzielaniu świadczeń medycznych. Obecnie znajdujemy się w rejestracji przychodni Jutro Medical. Każdy z pacjentów zgłasza się do rejestracji w pierwszej kolejności. W rejestracji potwierdzane jest nasze prawo do ubezpieczenia, sprawdzane są skierowania na badania dodatkowe oraz pacjent jest kierowany bezpośrednio do właściwego gabinetu. Obecnie znajdujemy się w naszej poczekalni. W poczekalni Jutro Medical, w której pacjenci oczekują na wykonanie testów diagnostycznych, na pobranie krwi, ale również jest to ważne miejsce, do którego należy się zgłosić w momencie, gdy jesteśmy na przykład po szczepieniu w kierunku COVID-19 bądź też po pobraniu krwi. Nie powinniśmy od razu w takiej sytuacji wychodzić, wracać do domu. Powinniśmy odczekać przez te 15-20 minut przychodni, żeby zobaczyć, jak się czujemy. Jeżeli jest wszystko ok, to wtedy możemy wrócić do domu. Dlatego ta poczekalnia jest również ważnym miejscem obserwacyjnym w naszej przychodni. W okresie pandemii COVID-19 niezwykle ważne w takich placówkach medycznych jak nasza jest utrzymanie reżimu sanitarnego. Nie możemy pozwolić, aby pacjenci infekcyjni mieszali się z pacjentami, którzy zgłaszają się do lekarza rodzinnego z innych powodów, np. z powodu nadciśnienia tętniczego, przedłużenia leków czy konieczności przeprowadzenia badania fizykalnego. Jeżeli mamy objawy infekcji, to zgłaszamy się do strefy infekcyjnej. Jesteśmy całkowicie oddzieleni od tej strefy, gdzie są pacjenci zdrowi. Jest to niezwykle ważne dla naszych bliskich, dla innych naszych pacjentów, żeby zahamować rozwój innych zakażeń i transmisję wirusa między pacjentami. W gabinecie zabiegowym pacjent może wykonać również szybkie testy diagnostyczne, takie jak szybki test CRP, test w kierunku paciorkowców, w kierunku grypy, czy też szybki test antygenowy w kierunku zakażenia COVID-19. Jesteśmy teraz w jednym z naszych gabinetów, w sytuacji, gdy po konsultacji zdalnej zostaniecie skierowani na wizytę stacjonarną, gdzie lekarz będzie musiał przeprowadzić badanie bezpośrednie, czyli badanie fizykalne, podczas którego dokona pomiaru ciśnienia tętniczego, pulsoksymetrii, czy na przykład badania EKG, zostaniecie skierowani przez naszą recepcję właśnie do takiego gabinetu. Lekarz w każdym gabinecie jest podpięty do naszego systemu telemedycznego, w którym ma dostęp do całej historii choroby pacjenta, czyli do wcześniej zlecanych badań, leków, wcześniejszych wizyt, również tych wizyt zdalnych. To, co jest ważne, to integracja naszego systemu z innymi panelami zewnętrznymi, takimi jak gabinet GOV, czy też panelami, w których dostępne są wyniki badań diagnostycznych. Czyli w momencie, gdy pacjent pojawi się u nas w gabinecie, mamy dostęp do całej historii choroby i możemy po przeprowadzonym badaniu fizykalnym, po zebraniu wywiadów przeprowadzić pełną diagnostykę różnicową i postawić rozpoznanie.